Mam na imię Radek i jestem Żydem. Jestem studentem oraz programistą. Moim hobby jest judo, taki sport walki. Lubię jeść słodycze, czekolada. Lubię filmy historyczne oraz komedie. Jestem kociarzem i mam kotkę. Nazywam się Flora i jestem Żydówką. Jestem uczennicą drugiej klasy liceum. Interesuję się muzyką, czasem trochę popu, czasem trochę bardziej rocka. Nie lubię fizyki, ponieważ jest to dla mnie jak matematyka, tylko jeszcze bardziej zaawansowane i skomplikowane. Jestem Nina i jestem Żydówką. Bardzo lubię słońce i jak jest ciepło. Kocham zwierzęta i rośliny, których mam 17 w pokoju. Pracuję jako dziennikarka, jestem studentką, lubię filozofię, lubię mieć dużo biżuterii i lubię sukienki. Są wygodne. Nie wiem. Nie wiem. Co mnie odróżnia od znajomych? Nie bardzo, szczerze nie czuję się jakaś wyjątkowa w porównaniu do innych ludzi, na przykład z mojej klasy albo z mojego grona znajomych. Poczucie humoru. Ja mam po prostu nadzwyczajne poczucie humoru. Każdy wychodzi trochę z innego świata, z innej rodziny. Każdy ma zupełnie inne doświadczenie i jakby nie widzę, żeby moje było jakoś bardzo inne od moich przyjaciół. Moi znajomi na przykład obchodzą Boże Narodzenie, a ja Chanukę. Inne osoby czasem mówią, że miały komunię czy cokolwiek, albo opowiadają historię z kościoła i ja na przykład nie mogę powiedzieć, a tak, wiem o co chodzi, albo coś podobnego mi się zdarzyło, bo nie chodziłam do kościoła, nie miałam komunii. Nie znam nikogo, kto lubi sprzątać i ja też nie lubię sprzątać. Najbardziej lubię gdzieś wychodzić ze znajomymi, lubię takie długie rozmowy o życiu. Lubimy się włóczyć po mieście. Mieć się z czegoś, oglądać coś razem, wyjść gdzieś właśnie w przyrodę bardziej. Też tak samo jak moi znajomi, nie jestem jeszcze pewna, co będę robić w Sylwestra. Słuchamy podobnej muzyki. Spędzam czas na Instagramie i lubię spędzać na nim czas. Rzadko, ale siedzę na TikToku. Moi znajomi ogólnie siedzą na TikToku, wszędzie. Mam wielu znajomych, ale kilku naprawdę dobrych przyjaciół. To były moje urodziny. Mama pomogła mi upiec piskę i zaprosiłam paru znajomych. Potem mieliśmy pójść nad Wisłą. Kupiłam zimne ognie. Uwielbiam zimne ognie. Są takie piękne i ciche. Jak Marika, moja bestii. Szkoda, że nie przyszła. Napisała, że chodzi o jej rodziców. Nie wnikałam. Z rodzicami to zawsze trudne sprawy. Potem moja mama dostała SMS od mamy Mariki. W rozgrywkach miałem najwięcej zbiórek. W punktach byłem drugi. Podobnie w rzutach za 3. Generalnie wszyscy wiedzą, że kosz to moja pasja i że nic mi w życiu nie wychodzi lepiej. Mimo to chłopaki zdecydowały, że już nie jestem w drużynie. Parę dni później zobaczyłem ten wpis. Kumpel wysłał mi screena. Dobra. Jak oglądałem tę historię, to poczułem się tak, jakbym ja to przeżywał. Czuję się trochę przygnębiona. Smutek. Duży smutek na pewno. No, ja też tak miałem na przykład. Pochwaliłem się raz całej klasie, że mam pochodzenie żydowskie. No i od tamtego czasu to traktowali mnie gorzej.
Ja miałam jedną taką historię, która była może nie taka do końca podobna, ale trochę podobna. Kiedyś do mojej mamy zadzwoniła mama mojej przyjaciółki z podwórka, że ta dziewczynka ma wszy i że to pewnie od nas z domu, bo chodzimy do szkoły żydowskiej. Jestem zdecydowanie świadoma, że jest nienawiść przeciwko Żydom, jeszcze niestety. Mam nadzieję, że nigdy się nie spotkam z takim hejtem. Kiedyś tak tego nie odbierałam, ale już z takiej może bardziej dorosłej perspektywy wiem, że też kiedyś doświadczyłam takiego hejtu w sumie. Jeździłam konno w stajni i już było po jeździe i tam z innymi dziećmi, miałam jakieś 9 lat, oporządzaliśmy te konie i rozmawialiśmy o tym, co będziemy robili w niedzielę. Ja powiedziałam, że będę czytać książkę i spotkam się z koleżanką, czy coś tam innego. I wtedy się mnie inne dziecko spytało, dlaczego, czy nie idziemy do kościoła. I powiedziałam, że u nas w domu się nie chodzi do kościoła. No i potem już jakoś potem po prostu jakby wylali na mnie wodę i powiedzieli, że robią mi chrzest. Znaczy, było mi głównie przykro, dlatego że ktoś na mnie wylał wodę i byłam mokra, a nie... Dopiero potem gdzieś tam zdałam sobie sprawę, że to jest jakaś dyskryminacja i że to jest hejt i że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. I jak powiedziałam o tym rodzicom, to już więcej nie wróciłam tam na konie. Jest wiele przyczyn dyskryminacji. Przede wszystkim brak wiedzy, strach przed czymś innym. To jest dużo negatywnych stereotypów, które też są wykorzystywane na przykład przez polityków. Myślę, że lęk jest zdecydowanie dużą częścią powodu, dlaczego ludzie dyskryminują innych. To jakiś taki zakorzeniony negatywny stereotyp i to jest obraz Żyda, który dostajemy jako pierwszy. A nie widzimy żywych osób, nie widzimy, nie wiem, tej społeczności, nie mamy, nie wiem, znajomych, którzy na przykład wyznają judaizm. Ale nie chcę, żeby ci ludzie byli tłumaczeni lękiem, żeby ludzie myśleli, a to jest okej, ponieważ ta osoba się tego boi, dlatego tak reaguje. Nie powinno się tym usprawiedliwiać. No to jeżeli na przykład się nie mówi, że Tuwim był Żydem, a się czyta Lokomotywę, no to by mogło być takim jakimś pozytywem, no ale jakby często to jest pomijane w jakiś sposób. No to jest to, co mówił Marian Turski, że Auschwitz się nie wzięło znikąd, że wzięło się z milczenia, z przyzwolenia i to jest taka pregeneza tego wszystkiego, właśnie przyzwolenie na przemoc. Żeby pomóc osobie dyskryminowanej, według mnie trzeba traktować ją tak jak każdego innego człowieka. Spojrzeć na nią, że ona nie różni się niczym, nie ma powodów do tej dyskryminacji, no i spróbować wtedy z nią rozmawiać. Wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby po prostu nazywać przemoc po imieniu. Takie antysemickie żarty, luźne, są według mnie najgorsze. Jakby nie uniewinniać tego, mówiąc, że to jest jakiś żarcik, albo że to taka zabawa, jak te końskie zaloty, tylko przemoc to jest przemoc i to trzeba nazwać. Myślę, że akceptowanie takich żartów to jest pierwszy krok do jakiegoś gorszego czynu nienawiści. Kiedy na przykład są lekcje polskiego i omawia się na przykład jakichś pisarzy i mają na przykład pochodzenie romskie, czy żydowskie, czy jakieś niemieckie, rosyjskie, to warto też o tym mówić. Trzeba byłoby porozmawiać z osobami, które dyskryminują i może właśnie im to wytłumaczyć, powiedzieć, dlaczego to jest nie w porządku, co robiły. Na pewno trzeba rozmawiać, trzeba uczyć, trzeba odwagi. Trzeba się nie bać, próbować przełamać lęki.